takie intro, bo co, płaskoziemcy określili mnie mianem sługusa szatana. To pomyślałem, że się trochę wpasuje. No trochę czekaliście, co nie? Rok! Ale witam was w tej, mam nadzieję, ostatniej części przygód w świecie dysku. No trochę z tym zeszło, bo no to nie jest takie hop-siup. Czy wy wiecie, ile ten scenariusz musiał przejść? Najpierw do Londynu, do masonów, potem do Izraela, potem do NASA, a na końcu do ESA. No i niestety każdy musi przybić swoją pieczątkę, bo inaczej pieniążki za szerzenie kuloziemstwa nie przyjdą. No takie są niestety realia. Aha, jeszcze podzieliłem tę część na dwie części, bo tu mi wyszła jakaś godzina, więc teraz pół, a potem drugie pół. No dzisiaj zajmiemy się ostatnimi z tych najważniejszych argumentów płaskoziemców, bo najlepsze zostawiłem sobie na koniec. Więc cierpliwie dokończymy sobie wypalanie tego czyraka ogniem logiki. Jak sobie być może przypominacie, w poprzednich filmach naszym głównym bohaterem był niezmordowany pan Murphy. Niestety panu Murphy'emu powoli kończą się już argumenty, więc będziemy sobie też skakać po innych tego typu filmach, nawet jeszcze ciekawszych niż film pana Murphy'ego. Niestety znów będzie też sporo przyłapywania płaskoziemców na ich ulubionym sporcie, czyli kłamstwach i manipulacji. Powiemy też trochę o kosmologii płaskiej Ziemi oraz o jej genezie, o tym skąd w ogóle ta narośl na procesach myślowych się wzięła. A ponieważ od poprzednich części minęło już trochę czasu, to zerkniemy sobie też, jak zareagowali płaskoziemcy na dwie poprzednie części, bo reagowali dosyć intensywnie. Dobrze, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli w dosyć ważnym momencie, bo pan Murphy przechodzi do samego sedna, czyli do ruchu Księżyca i Słońca oraz tego, skąd płaskoziemcy wysnuli w ogóle taki wniosek. Jeżeli jesteście nowi w tym niezwykłym świecie i nie oglądaliście dwóch poprzednich części, to musicie wiedzieć, że ten system wierzeń zakłada nie tylko, że Ziemia jest płaska, ale też, że otacza ją czarodziejska kopuła, a w środku niej znajduje się cały kosmos. Słońce i Księżyc fruwają w środku nad dyskiem, a cała reszta ciał niebieskich to naklejki poprzylepiane do kopuły od wewnątrz. I to jest tylko jedna z wersji, bo świat płaskoziemców jest bardzo dynamiczny, w zależności od tego, kto jaki film na YouTube obejrzy, co płaskoziemcy określają researchem. No więc poznajemy wreszcie pierwsze techniczne szczegóły. Czekajcie, co to pisało? Dobrze, nieważne. Pan Murphy podaje szczegóły i mówi, że rzekomo Słońce znajduje się 150 milionów kilometrów od Ziemi. Ale to nieprawda. It's not. Tak naprawdę, mówi pan Murphy, Słońce znajduje się 3000 mil, czyli 4800 km nad dyskiem, a jego średnica to 54 km. Dobra, ja już mam wystarczające dane do stworzenia rysunku. To jest dysk Ziemi o średnicy 40 000 km, a tu jest 4800 km nad dyskiem Słońce, które ma 54 km średnicy. Zwracam uwagę, że jest on w próżni, bo atmosfera kończy się dużo niżej. Tak to wygląda we właściwej skali widziane z boku, więc jakoś tu będzie ta kopuła. Okej, do tego rysunku jeszcze wrócimy, ale teraz posłuchajmy dalej Murphy'ego. That might sound really crazy, but Za chwilę pan Murphy przedstawi najważniejszy dowód tego, że Słońce jest wewnątrz kopuły i że jest malutkie. I ja tu sugeruję przygotować się, usiąść, jeśli stoicie, bo po prostu siła rażenia tego argumentu no, może być zbyt duża. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę o tym mówić. Może po prostu się położę i zasnę i przyśni mi się, że to się nie dzieje. Czasami widać na niebie takie oto promienie. Więc jak sobie przedłużycie te linie do góry, to one się przetną tuż nad chmurami. A to musi oznaczać, że Słońce fizycznie jest tuż ponad chmurami. I to jest jeden z najważniejszych dogmatów wiary płaskoziemskiej, dlatego poświęćmy tu chwilkę.
To, co tutaj widzimy, to zjawisko tak zwanych promieni zmierzchowych. Wyobraźcie sobie, że późnym popołudniem słońce jest nisko nad horyzontem, a niebo pokryte jest chmurami. Ale traf chciał, że w chmurach są prześwity i przebija tam słońce, rzucając światłocienie mniej więcej w naszym kierunku, co daje takie piękne wrażenie podziału światła słonecznego na promienie. Ta dziurawa formacja w chmurach jest odległa od nas o powiedzmy 20 km. Szerokość tej formacji tam w chmurach jest rzędu na przykład 2 km. Więc z góry wygląda to na przykład tak. Tu jest ta formacja, tu jesteśmy my, tutaj widzimy rzucane poprzez chmury światłocienie. Rzut boczny. Równoległe i proste światłocienie. Tylko że my, stojąc tutaj, nie widzimy tego w taki sposób. Widzimy to, ponieważ perspektywa. Szerokość tej formacji w chmurach jest mniej więcej taka sama jak szerokość oświetlanego obszaru tutaj. Szerokość tego jest mniej więcej taka sama jak szerokość tego, ale oświetlany obszar na Ziemi tutaj jest znacznie bliżej nas niż ta formacja tam. Więc ona wydaje się mała. Tak działa perspektywa. To ma taką samą szerokość jak to, ale to jest bliżej obserwatora niż to. To ma taką samą szerokość jak to, to ma taką samą szerokość jak to, to ma taką samą szerokość jak to i to ma taką samą szerokość jak to. Tak samo widzimy tory kolejowe czy długą, prostą drogę. Szerokość drogi tutaj jest dokładnie taka sama jak szerokość drogi tutaj. To jest dokładnie to samo zjawisko i nikt nie wyobraża sobie, że boki drogi w oddali się stykają. No prawie nikt. Niedawno udało mi się nagrać takie promienie w nocy, ale rzucane przez księżyc. Chmury poruszały się dość szybko i wyszło z tego fajne ujęcie wielkiego, ruchomego snopu światła księżyca, gdzie on również się rozszerza dzięki perspektywie. Płaskoziemcy twierdzą jednak, że taki widok oznacza, że Słońce jest wtedy wysoko, nawet w zenicie i że powinni wtedy widzieć pionowe, równoległe snopy światła, skoro niby Słońce jest tak daleko. Ale żeby zobaczyć pionowy i równoległy snop światła gdzieś przed nami, to musiałaby zajść sytuacja, w której nie wystąpi zjawisko perspektywy, czyli odległość od naszych oczu do oświetlanego obszaru musiałaby być taka sama jak odległość od oczu do tej przerwy w chmurach. Wtedy nie zajdzie efekt perspektywy. Tylko że w takiej konfiguracji to jest niemożliwe, ponieważ Pitagoras! Żeby perspektywa nie wystąpiła, to nie wiem, musielibyśmy się znaleźć w połowie wysokości pomiędzy Ziemią a chmurami lub obserwować to jakoś z boku, czy z bardzo dużej odległości. I czasami takie sytuacje także widać. Taki widok zawsze oznacza, że obszar tutaj jest po prostu bliżej nas niż obszar tutaj, a ta perspektywa jest tym wyraźniejsza, im Słońce jest niżej. Niektórzy podejrzewają nawet, że ma to jakiś związek z nazwą tego zjawiska. To jest bardzo fajna fotka, prawdopodobnie wschód Słońca, światłocienie wśród łąk i lasu pokrytego mgłą. I te promienie też są równoległe. Tutaj z łatwością dostrzegamy różnicę odległości, bo mamy punkty odniesienia. Ale na zdjęciach nieba i chmur brakuje punktów odniesienia, dlatego nie jest to aż tak oczywiste. I nie od razu przychodzi nam do głowy, że patrzymy na skierowaną ku nam gigantyczną autostradę równoległych światłocieni wykrzywionych przez perspektywę. Analogiczną sytuację można zobaczyć też w lesie, gdy Słońce jest nisko. Według logiki płaskoziemskiej Słońce znajduje się kilka metrów za tamtymi drzewami. No to nie wiem, może biegnijcie je złapać w siatkę. To jest w ogóle sytuacja idealna i łatwo dostrzegalna, ale tu na przykład już tak oczywista nie jest. I naprawdę nie trzeba być płaskoziemcą, żeby pomyśleć, że wygląda to jak trójwymiarowa piramidka, bo tak to właśnie wygląda. Na chłopski rozum te światła tworzą piramidę albo jakiś stożek. Metoda chłopskiego rozumu daje całkowicie fałszywe pojęcie tego, co się tutaj dzieje. Wyobraźnia przestrzenna ma tutaj znacznie trudniejsze zadanie z ogarnięciem tego, że wszystkie promienie na tym zdjęciu, co do jednego, są do siebie równoległe. Tak jak równoległe są tutaj, tak jak równoległe są tu, tu i tu. To jest też elegancki przykład. Ta dziura to górny otwór jaskini Benagil, wyżłobionej w klifie w południowej Portugalii, a taki widok w pewnych porach roku można zobaczyć wewnątrz. Szerokość oświetlanego obszaru tutaj jest mniej więcej taka sama jak szerokość otworu powyżej. Jeden z wymiarów jest pewnie wydłużony, bo Słońce nie jest w zenicie, ale szerokość jest mniej więcej taka sama. No bo aparat był znacznie bliżej tej plamy niż otworu u góry. Normalna perspektywa. Według logiki płaskoziemskiej jednak ten otwór jest fizycznie znacznie mniejszy. No i jak sobie przedłużymy te linie, to na ich przecięciu, czyli parę metrów ponad jaskinią, znajdziemy 54-kilometrowe Słońce. Ale cóż się stanie, jak wejdziemy sobie na górę i spojrzymy w dół? Otóż z góry wygląda to tak. Widok z dołu, widok z dołu, widok z góry, widok z góry. Schemat rzutu bocznego, schemat rzutu bocznego. A tu wszystko na jednym obrazku, gdyby ktoś potrzebował szybkiego screena.
Chmury rujnują hipotezę płaskiej Ziemi jeszcze w inny sposób, bo czasem zachodzące słońce oświetla chmury od spodu. I co się dzieje? Wtedy widzimy coś takiego, a z pokładu samolotu widzimy to. Płaskoziemcy powiedzą wtedy, że słońce jest fizycznie pod chmurami, czyli już nie 5000 km nad dyskiem, tylko kilometr nad dyskiem. Ale oczywiście nigdy nie pokażą go z bliska, mimo że dałoby się to zrobić dronem za 500. Przerywam to przynudzanie, żeby nadać specjalny komunikat. Chcę wam przedstawić jednego z moich najwierniejszych widzów, który po prostu nagrał na mnie film i perfekcyjnie mnie zdiagnozował. Ten człowiek nazywa się Król Sanjaya z Lechii. Jak nie wiecie, co to jest Lechia, to proszę nie nazywajcie się Polakami, tylko najwyżej sługami diabła. Ja poproszę o materiał. Witam, tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie płaskość Ziemi, czyli miejsce, na którym żyjemy. Jest wielu agentów, którzy zwalczają ideę płaskiej Ziemi, a promują ten heliocentryzm. Hel to jest piekło, więc oni promują piekłocentryzm Kopernika. Kopernik był masonem, jezuitą. Ta koncepcja, ta teoria heliocentryczna to jest tak naprawdę z Watykanu. Oni tylko zrobili taką ściemę, że niby tam Kopernika zwalczali. To oni to zaszczepili. Kiedyś ludzie dawno temu powszechnie wiedzieli, na jakiej ziemi żyją. Ta ściema z tą kręcącą się taką piłeczką w kosmosie system ma wielu agentów do zwalczania idei płaskiej Ziemi. Jeden z takich najbardziej aktywnych na naszym terenie to jest tak zwany Skyfan. Illuminata. Ważny agent. Jakie on ma złe oczy. Tylko rogów jemu brakuje. I kulturę też ma na niskim poziomie. Wystarczy te jego filmy oglądać. Więc się po prostu uczcie, bo nikt mnie tak w życiu nie przejrzał. To jest wzór istoty ludzkiej. Powodem, dla którego płaskoziemcy uznali, że no po prostu nie ma innego wyjścia, że tak musi być, że Słońce musi być w środku kopuły i być malutkie, jest prawdopodobnie to, co zrobił Eratosthenes 2200 lat temu, który zmierzył długość cieni dwóch palików bardzo odległych od siebie i tym samym zmierzył stopień zakrzywienia Ziemi i podał z niesamowitą precyzją średnicę całej planety. No trudno jest płaskoziemcom chyba utrzymywać, że Eratosthenes był masonem, więc stwierdzili, że no te jego pomiary to jednak miały sens, ale on po prostu nie wiedział, że Słońce jest malusieńkie, jak żaróweczka i świeci tak. Więc te długości cieni palików też mogą się tak rzekomo ułożyć. No i znaleźli sposób na przekonanie o tym samych siebie. Dobrze, ale idźmy dalej. Tak wygląda model świata płaskoziemców. Słońce sobie tu krąży, a to jego światło, no to ono ma ograniczony zasięg, więc jak jest tu, to po drugiej stronie jest ciemno. I tak na zmianę. I po tej drugiej stronie, no to zawsze jest księżyc. Tak właśnie wyobrażają sobie świat płaskoziemcy. Więc zacznijmy od ruchu tego Słońca. No, wiemy dlaczego w naszej obserwowalnej rzeczywistości Ziemia okrąża Słońce, ale dlaczego Słońce krąży nad dyskiem w modelu płaskoziemskim? Jaka siła je tam utrzymuje i dlaczego ono nie spada? Magic. Płaskoziemcy nie podają jakiegokolwiek sensownego wyjaśnienia tego ruchu. Jakaś zagadkowa, nieznana siła sprawia, że możliwy jest ruch masywnego 54-kilometrowego reaktora termojądrowego nad płaskim terenem w próżni i po takim okręgu. Przeciwstawia się on grawitacji, jakkolwiek płaskoziemcy chcą ją nazywać, i robi to dzięki magii. I zakręca również dzięki magii. Jest to kompletnie inna sytuacja niż model heliocentryczny i wymaga zupełnie innego wyjaśnienia. Druga sprawa to rozmiar tego Słońca. Żeby stabilnie przemieniać wodór w hel, gwiazda musi mieć odpowiednią masę i gęstość. W 54-kilometrowej kulce wodoru nie może zachodzić wywoływana grawitacyjnie synteza jądrowa. A wiem to, bo tak mi powiedzieli w NASA. Słońce płaskoziemców nie ma prawa świecić, chyba że jest zbudowane zupełnie inaczej i pewnie można by sobie pogadać o magicznych latarniach albo kuli płonącego węgla, gdyby nie bezpośrednie obserwacje, które mówią nam, czym jest Słońce i jakie procesy tam zachodzą. Teraz przejdźmy do zasięgu światła. Płaskoziemcy utrzymują, że kiedy Słońce jest tu, to oświetlona jest tylko ta część dysku, a tutaj światło jest jakby odkrojone nożem i znika.
I musieli tak to pokazać, aby skopiować zachowanie kulistej planety. Ale coś nie wyszło. Ziemia jest oświetloną z jednej strony kulą i na przykład podczas równonocy oświetlana jest równo od bieguna do bieguna. Połowa kuli. Płaskoziemcy ilustrują to tak, aby to odwzorować. Problem w tym, że nie ma to żadnego sensu. Żeby oświetlić dysk w taki sposób, Słońce w tym kierunku musiałoby mieć ponad 2 razy większy zasięg niż w tym kierunku. Słońce płaskoziemców musiałoby sprytnie dobierać sobie natężenie oświetlenia w zależności od kierunku. I tą konfigurację musiałoby włączać tylko podczas równonocy, a w pozostałym okresie świecić inaczej. Z jakiegoś powodu musiałoby się zachowywać dokładnie tak, jak zachowywałoby się w modelu heliocentrycznym. Musiałoby to idealnie kopiować, aby nas oszukać. Jak widać, Słońce również spiskuje. Gdyby natomiast świeciło równo we wszystkich kierunkach, to nigdy nie zaszłaby taka sytuacja, a zachodzi. Uwaga, uwaga, każdy kto klika łapkę w górę staje się lordem masonów i wspiera propagandę kuloziemską. Za kliknięcie łapki w górę dostaniesz płaskiego iPhone'a 1 000 000. Tu klikaj tę łapkę w górę, na co czekasz aż się makaron ugotuje? Chrzanić makaron! Klikaj ten guzik, jakby miał rozpocząć wojnę nuklearną, która zniszczy ludzkość i zmieni świat w postapokaliptyczny koszmar. Dochodzimy teraz do kolejnego hitu płaskiej Ziemi. Wschody i zachody Słońca to jest prawdziwa wisienka na płaskim torcie tej idei. Otóż, moi drodzy, podczas zachodu Słońca nie ma zachodu Słońca. Ok? Jak sobie stoicie na plaży i obserwujecie piękny zachód Słońca i tu sobie idzie płaskoziemca i staje obok was, to on mówi: patrz, patrz, widzisz? Słońce nie zachodzi. Nie zachodzi. No ja wiem, że to może wydawać się niewiarygodne, ale płaskoziemcy naprawdę utrzymują, że Słońce nigdy nie zachodzi. Bo doskonale wiedzą, że na płaskim dysku Słońce nie może zajść, bo jest cały czas nad nim. Więc zastosowali sobie takie orwellowskie dwójmyślenie. Patrzą na Słońce, które zachodzi i mówią: nie zachodzi. Wróćmy do naszego schematu. Kiedy obserwator jest tu, nawet na samej granicy dysku, to i tak zawsze będzie widział Słońce. Ten kąt ma około 9 stopni, a to oznacza, że na dysku płaskiej Ziemi nigdy nie zobaczylibyśmy ani zachodu, ani wschodu Słońca. Jest to nieunikniona, niemożliwa do obejścia, niepodważalna i oczywista konsekwencja ich własnego modelu. Koniec. Kropka. Niemożliwa jest sytuacja, w której Słońce byłoby na niebie niżej niż te 9 stopni. I żadne niedorzeczne bredzenie o jakiejś magicznej perspektywie tego nie zmieni, bo tak właśnie płaskoziemcy próbują wyjaśniać zachody Słońca. I obejrzyjmy sobie film z takim wyjaśnieniem, żeby po raz kolejny przekonać się, z jaką gromadką smutnych kłamczuszków mamy tu do czynienia. Zwróćcie uwagę, co ten człowiek wyprawia ze schematem Słońca. Ma przed sobą jak byk jakiś szablon perspektywy, który sam tutaj wkleił, a mimo to się nim nie posługuje. Ten człowiek najpierw obniżył całe Słońce pod horyzont, a potem dopiero je pomniejszył przez perspektywę. Najpierw dokonuje jego obniżenia, żeby je schować pod horyzont, a potem dopiero magicznie uruchamia sobie perspektywę. I to jest tak śmieszne, bo on zamierzał udowodnić chowanie się pod horyzont dzięki perspektywie. No więc schował Słońce nie używając perspektywy, a potem ją sobie włączył i mówi, że to ona. Takimi właśnie ludźmi są płaskoziemcy. Kiedy nie potrafią podać żadnego dowodu na poparcie swojej hipotezy, to zaczynają łżeć. Przynajmniej ci, którzy tworzą materiały, bo cała reszta po prostu te kłamstwa powtarza i niczego nie sprawdza. Jeszcze rozmiary kątowe, kolejna humoreska. Jeśli ma to wyglądać tak, to maksymalna odległość Słońca od obserwatora na dysku nie może być większa niż jakieś tam 30 000 kilometrów. Słońce miałoby wtedy rozmiar około 6 minut kątowych, a dokładnie nad obserwatorem Słońce miałoby rozmiar około 38 minut kątowych. 6 razy więcej. Tak wygląda rzeczywistość płaskiej Ziemi. Słońce jest raz takie, a raz takie. Nad głowami jest największe, a 2 godziny później, jak już sobie odfrunie kawałek dalej, to będzie już mniejsze. I oczywiście można by to łatwo sprawdzić przy pomocy filtra słonecznego, ale płaskoziemcy tego nie robią, bo nie. To oszustwo polega nie tylko na włączaniu sobie perspektywy na żądanie, ale też na przedłużaniu sobie górnych linii perspektywy
pod spód linii dolnych. Słuchajcie no płaskoziemcy, ja wam coś powiem. Te linie no nie istnieją. Nie możecie sobie wziąć górnych linii perspektywy jak jakieś garści patyków i wsadzić pod spód linii dolnych. Tych linii nie ma. Jak sobie weźmiemy taki obrazek i będziemy go oddalać w kierunku horyzontu płaszczyzny, to punkty A i B będą się zbliżać do linii horyzontu, ale nigdy tej linii nie przekroczą. Ten obrazek będzie cały czas taki sam. A powyżej horyzontu, B poniżej, tylko będzie coraz mniejszy. A jak ucieknie bardzo, bardzo daleko, to ja sobie mogę wziąć teleskop i go znowu zobaczyć. Ale jak słońce zajdzie, to go nie ma, bo jest fizycznie pod horyzontem. I tak samo jest ze statkami. Jak statek zniknie pod horyzontem, to zniknął. I żaden zoom go nie ujawni z powrotem. Ale płaskoziemcy twierdzą, że jest inaczej i znów kłamią, co wykazaliśmy w poprzedniej części. Sami też się w tych kłamstwach gubią, bo twierdzą, że zoom ujawnia statki za horyzontem, ale słońce już nie. A przecież według nich jest to dokładnie to samo zjawisko perspektywy. Słońce zachodzi, bo obrót kulistej planety przenosi nas poza jego zasięg. Ale jak sobie polecimy wyżej, to znów zobaczymy to słońce. I jak sobie weźmiemy drona z podglądem na żywo i będziemy lecieć w górę, to zobaczymy jak podczas zachodu słońca słońce się wyłania zza horyzontu. A potem jak się dron zatrzyma, zobaczymy, że znowu się chowa za horyzont. I znów nie ma to żadnego sensu na dysku. Przeprowadźmy prostą wizualizację i sprawdźmy, dokąd zaprowadzi nas rozumowanie płaskoziemców. Jeżeli staniemy sobie gdzieś tutaj i będziemy obracać ciało cały czas frontem do Słońca i śledzić je wzrokiem, to na takim dysku zobaczymy mniej więcej coś takiego. Słońce oddala się, śledzimy je wzrokiem, jak zatacza ten swój krąg nad światem i wraca. Perspektywa działa cały czas. Słońce powinno nieustannie zmieniać swój rozmiar kątowy i byłoby widoczne z każdego miejsca na Ziemi. A jeśli jego światło z jakiegoś powodu miałoby mieć faktycznie ograniczony zasięg, to powinno wyglądać to tak. Słoneczko się oddala i robi się ciemno, potem się przybliża i robi się jasno. Nic takiego nie ma miejsca w rzeczywistości. Nawet gdyby ten naleśnik miał nieskończony rozmiar, to słońce oddalałoby się coraz bardziej, zmniejszałoby się coraz bardziej i coraz wolniej i wolniej zbliżało do linii horyzontu, ale nigdy nie znalazłoby się pod nim. Dysk płaskoziemców kończy się znacznie bliżej niż nieskończoność, więc ich słońce aż tak daleko nie wędruje. Niektórzy płaskoziemcy próbują też twierdzić, że słońce znika jako efekt istnienia przeszkód na horyzoncie, na przykład gór. Przypomnę tylko, że w tym modelu gdzieś tutaj kończy się atmosfera. Najwyższe góry są znacznie niżej, a Słońce jest tysiące kilometrów powyżej. W tym modelu nic, co znajduje się na horyzoncie, nie ma prawa zasłonić Słońca. A tym bardziej nie może tego zrobić sam horyzont. Ponieważ płaskoziemcy nie potrafią pokazać dowodu kilkukrotnego zmniejszania się Słońca, to zamiast tego robią to, co zawsze. A co ten sam kopciuszek co od perspektywy? Tym razem pokazuje obraz Słońca wraz z jego silnym blaskiem oślepiającym matrycę aparatu i raduje się, że gdy blask znika, no to widać wyraźnie zmniejszenie się Słońca. Tylko, że to Słońce nie zmniejsza się pozostając nad horyzontem, tak jak powinno to robić na płaskim dysku. Zmiana wymiaru jest tu iluzją, bo autor nie użył filtra, by usunąć blask, a Słońce grzecznie chowa się pod horyzont dokładnie tak, jak powinno to robić na obracającej się kulistej Ziemi. Perspektywą nie da się wyjaśnić wschodów i zachodów Słońca, bo perspektywa tak nie działa. Wschody i zachody Słońca, dwa najbardziej pospolite zjawiska astronomiczne, sprawiają, że cały ten model się rozlatuje jak domek z kart. Jak ktoś mówi, o stary, Ziemia jest płaska, na YouTube jest setki dowodów, to można to zgasić dwoma słowami. Zachód Słońca. I jest koniec rozmowy. I jak taka osoba nawet się choćby zająknie o jakiejś magicznej perspektywie, to natychmiast udowadnia, że nie ma absolutnie żadnego pojęcia, o czym w ogóle mówi i po prostu dała sobie wyprać mózg tymi wszystkimi kłamstwami z YouTube'a. Ale najgorsze jest to, że ten pogląd o perspektywie przejawia znakomita większość płaskoziemców. Aczkolwiek nie wszyscy. Bo trzeba uczciwie przyznać, że nie wszyscy płaskoziemcy są aż tak nierozsądni, by nie rozumieć zjawiska perspektywy i tego, że ono nie może wyjaśnić zachodów Słońca. Istnieją płaskoziemcy, którzy to wiedzą i usiłują ten problem rozwiązać inaczej. Jednym z takich rozwiązań jest ten oto model. Spójrzcie tylko na to cudeńko. Po środku dysku jest wielgachne wybrzuszenie w kształcie fragmentu kuli, potem wgłębienie i znów wybrzuszenie na Antarktydzie, a Słońce krąży nisko nad tym wgłębieniem. I dzięki temu, jak rozumiem,
czasami widać wschody i zachody słońca, bo słońce po prostu chowa się za to wybrzuszenie. Da się też wyjaśnić znikanie statków za horyzontem, przynajmniej w niektórych miejscach, bo istnieje faktyczna krzywizna. Wyborne! Niestety to nadal czysta fantazja, choćby dlatego, że z okolic polarnych zawsze widać słońce. Krzywizny są nierówne, południowa półkula nadal jest całkowicie wykoślawiona, nadal też nic nie ma sensu na niebie, nadal są wszystkie problemy z brakiem ruchu obrotowego i są jeszcze brzydsze kłopoty z grawitacją niż na dysku zupełnie płaskim. No ale jednak to jest już ciut bliżej prawdy niż dysk zupełnie płaski. Idziecie w dobrym kierunku. Musicie tylko ten wybrzuszony dysk wybrzuszyć jeszcze bardziej. O tak! A wtedy wszystko będzie zgadzało się z obserwacjami. I nawet możecie sobie taki model nazwać bardzo mocno wybrzuszonym dyskiem. Teraz przejdźmy do Księżyca. Z Księżycem jest również bardzo ciekawa sytuacja. Księżyc w tym modelu jest zawsze naprzeciwko Słońca i po drugiej stronie dysku niż Słońce. I to oczywiście również kompletnie nie zgadza się z obserwacjami. To są jeszcze inne modele tego ruchu, ale o nich powiem później. Fazy Księżyca nie mają sensu, bo widoczność danej fazy zależałaby od miejsca na dysku, w którym oglądamy Księżyc. Teraz w Hiszpanii widzielibyśmy pełnię Księżyca, ludzie w południowej Afryce widzieliby prawą połówkę, ludzie w Brazylii widzieliby lewą. Ale w rzeczywistym świecie Ziemi kulistej, jak jest pełnia Księżyca, to ta pełnia jest widoczna wszędzie tam, gdzie widoczny jest Księżyc, a to nie może się wydarzyć na dysku. Ale płaskoziemcy twierdzą też, że Księżyc wcale nie odbija światła Słońca, bo światło Słońca do niego nie sięga, więc Księżyc świeci własnym światłem i że jest to nieznane nauce światło, które ochładza przedmioty. Rzecz jasna, istnieją filmy na YouTube, które są na to rzekomym dowodem. Moon is actually supposed to be reflecting light from the sun, which doesn't make much sense if you ask me. Oto co robią eksperymentatorzy. Biorą jakiś przedmiot, kładą go na dworze i połówkę osłaniają jakąś zasłoną, aby zasłoniła światło Księżyca. Tutaj pan bada temperaturę folii aluminiowej, a część zasłania białym krzesłem. I wtedy ta niezasłonięta część ma niższą temperaturę niż część zasłonięta. I z tego wnioskuję, że to Księżyc chłodzi niezasłoniętą część. Pan uzyskał 5 stopni Fahrenheita, czyli minus 15 Celsjusza na części, na którą pada mrożące światło Księżyca, a na zasłoniętej dostał 40 Fahrenheita, czyli 4 stopnie Celsjusza. Więc pan uzyskał różnicę aż 19 stopni Celsjusza. No niewiarygodne, można by tak mrozić jedzenie w księżycową noc, że też cała ludzkość do tej pory tego nie zauważyła. Dobrze, ale zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Zasłonięty kawałek folii aluminiowej, która jest niezłym reflektorem promieniowania cieplnego, stał się nagle ciepły, gdy obok stanął jakiś stołek. Czyżby to miało jakiś wpływ? Taki sam wynik ten człowiek uzyskałby, gdyby na niebie w ogóle nie było Księżyca. Jego odczyty byłyby podobne. I zostało mu to wytknięte w komentarzach, żeby to powtórzył, ale tym razem, żeby zbadał, jak sama zasłona wpływa na temperaturę. I o dziwo, autor to zrobił. Postawił przedmiot po obu stronach zasłony, ale tylko jedna strona była wystawiona na straszliwe zimno światła Księżyca. I cóż się okazuje, nagle różnica temperatur nie wynosi już 19 stopni, tylko w granicach 1 stopnia Celsjusza. To mniej niż wahania odczytu jego termometru. Taką różnicę temperatur mogła nawet wywołać kolejność ustawiania przedmiotów gołą ręką, czy nawet obecność jego samochodu z jednej strony. Rzecz jasna, ten dramatyczny spadek istotności wyniku nie wywołał absolutnie żadnej refleksji u naszego eksperymentatora, a wręcz przeciwnie. Stwierdził, że ma rację z jeszcze większą pewnością siebie. Ja mam propozycję, weźcie sobie dużą soczewkę i skupcie to światło Księżyca. No bo skoro zwykłe chłodzi o 2 stopnie Celsjusza, czyli odbiera energię, no to jak je sobie skoncentrujecie, to dostaniecie mrożący promień zimna. I przy tej okazji chciałem zaapelować do wszystkich astronomów na świecie, wy tam uważajcie i nie patrzcie nigdy na Księżyc przez teleskop, bo wam zamrozi oko. To nie są żarty, bo ja tutaj obserwowałem Księżyc dużym teleskopem i ledwo uszedłem z życiem, bo na kilka minut zamroziło mi cały oczodół i 90% mózgu. I pamiętam, że zacząłem wtedy biegać po ulicy i wrzeszczeć, że szczepionki to zło, a zmiany klimatu to fikcja i coś tam o zdrajcach narodu, jakichś zaklętych żołnierzach i zniszczeniu Europy, a potem straciłem przytomność. No to weźmy sobie to światło Księżyca i przyjrzyjmy się konsekwencjom. Co by było, gdyby Księżyc świecił własnym światłem? Otóż gdyby Księżyc świecił własnym światłem, to zawsze byłby w pełni.
Żeby wygenerować fazy, Księżyc musiałby sprytnie zmieniać swoje oświetlenie i zapalać tylko wybrane części swojej powierzchni, a to znów sprawiłoby, że pełnia widziana w Europie nie byłaby pełnią w Afryce. No więc Księżyc nie może świecić własnym światłem, a skoro tak, to musi odbijać światło Słońca. A skoro tak, to światło Słońca nie może mieć ograniczonego zasięgu. A skoro tak, to na całym dysku zawsze jest dzień i nie istnieją noce. Jest jeszcze kwestia zaćmień. Przy zaćmieniu Słońca Księżyc zasłania Słońce. W tym modelu jest to niemożliwe. Zaćmienia nigdy nie zachodzą, bo Księżyc musiałby się znaleźć na linii pomiędzy obserwatorem a Słońcem. No ale przyjmijmy na chwilę, że płaskoziemcy mogli pomylić się w robieniu tego modelu, bo jest to możliwe. No i kropnęli się właśnie z tym Słońcem i Księżycem, bo one nie krążą sobie tak idealnie naprzeciwko siebie zawsze, tylko sobie krążą jak chcą. No tak sobie załóżmy. Tylko problem polega na tym, że w modelu płaskiej Ziemi żadne ułożenie Słońca i Księżyca nie ma żadnego sensu. Bo obojętnie jak porąbane trajektorie nadamy Słońcu i Księżycowi, jakie nadamy im wielkości i odległości, to nic nie wyjaśni zachodu Słońca, wschodu Słońca i nic nie wyjaśni zaćmienia Księżyca. Bo zaćmienie Księżyca to jest cień Ziemi przewalający się po Księżycu dzięki Słońcu, które jest wtedy dokładnie po przeciwnej stronie, za Ziemią. A w modelu naleśnika Słońce nigdy nie jest za Ziemią, jest zawsze nad nią razem z Księżycem wewnątrz kopuły. A gdyby Słońce uciekło na chwilę do tyłu pod kopułę, żeby wygenerować zaćmienie Księżyca, to wtedy na całym świecie zapadłaby noc. Niektórzy płaskoziemcy twierdzą też, że Księżyc wcale nie jest kulą, tylko też jest płaski. Dobrze, no to znów poddajmy to analizie konsekwencji. Gdyby Księżyc był tak dużą monetą, a jego fazy wynikały z obracania się jej, to widzielibyśmy zniekształcenia obrazu powierzchni, zmiany kształtu na eliptyczny, a pełnia Księżyca w jednym miejscu byłaby widoczna jako księżycowe jajo w innym miejscu dysku. Z jakiegoś tajemniczego powodu każdy pomysł płaskoziemców poddany prostej analizie konsekwencji prowadzi do jego spektakularnego samozniszczenia. W tym modelu nic nie ma sensu i nic nie zgadza się z obserwacjami, ale rzucamy tu tylko niektóre tego przykłady. Innym takim przykładem jest niezgodność odległości. To jest mapa płaskiej Ziemi, którą jej wyznawcy wzięli sobie z internetu. Ludzkość potrafi wyznaczać mapy od całkiem dawna, a kartografia ma historię liczoną w tysiącach lat. Ale kartografia płaskoziemców polega na tym, że bierzesz sobie jakąś grafikę z internetu i mówisz: wyznaczyłem mapę. Zwróćcie też uwagę, że gdyby Ziemia była dyskiem, to wyznaczenie jej mapy byłoby wręcz banalne. Mapa dysku to po prostu zminiaturyzowany dysk. Nie ma takich problemów jak z kulą, więc nanoszenie odległości jest dziecinnie proste. Mimo to z jakiegoś powodu płaskoziemcy od 150 lat nie są w stanie wyznaczyć takiej mapy. W każdym razie Australia ma rozmiar Afryki, a to nie zgadza się z odległościami, więc coś dziwnego dzieje się z miarą metra. Nie zgadzają się odległości pomiędzy miastami, wybrzeżami, wyspami, nic się nie zgadza. Im dalej w kierunku Antarktydy, tym większa jest ta niezgodność, a wybrzeże Antarktydy to już jedna wielka. To wybrzeże ma około 120 000 km długości. Na Ziemi kulistej ma 32 000 km. 4 razy mniej. Płaskoziemcy oczywiście mogliby to zweryfikować, ale nie chcą. Teraz tak, bierzemy sobie aparat, jedziemy nad morze i kręcimy sobie timelapse gwiazd, kierując aparat na gwiazdę polarną. No i dostaniemy obraz gwiazd, które się kręcą wokół gwiazdy polarnej przeciwnie do wskazówek zegara. No to teraz sobie wsiadamy w samolot i lecimy do Chile, do miasteczka Ushuaia, które jest gdzieś tak daleko na południe od równika jak Gdańsk na północ. No i tam sobie też kierujemy aparat na gwiazdę, wokół której tam kręcą się inne gwiazdy. I też robimy timelapse gwiazd. I cóż się okazuje, też mamy obraz kręcących się gwiazd. Tylko że one kręcą się w drugą stronę. I jest to kolejny obserwacyjny dowód tego, że Ziemia nie jest płaska. I z tych problemów płaskoziemcy też zdają sobie sprawę, przynajmniej niektórzy, więc robią to samo co z zachodami Słońca. Zmyślają nieistniejące efekty. Płaskoziemcy w ogóle nie potrzebują żadnych dowodów na płaską Ziemię. Wystarczy, że ktoś nagra 20-minutowy film, w którym uprawia tak horrendalny bełkot, tak plecie 3 po 3 bez żadnego sensu i co drugie słowo kłamie, ale w tytule napisze 1000% proof. I to wystarczy za dowód. Napisanie w tytule, że to dowód.
Uwaga, proszę się skupić, teraz patrzymy, jak płaskoziemski guru z USA wyjaśnił efekt obrotu sfery niebieskiej. Przygotujcie się, widzicie tę kopułę? No to tak się ruszają gwiazdy. Kłamstwo! To jest dopiero 6 sekunda 18-minutowego filmu. Gwiazda polarna jest dokładnie na środku ich kopuły i wszystkie gwiazdy na kopule kręcą się wkoło niej, a to jest... Kłamstwo! W rzeczywistości daleko na południowej półkuli wszystko kręci się w przeciwną stronę wokół innej gwiazdy, a Polaris jest niewidoczna. Autor mówi jednak, że Polaris jest widoczna na południowej półkuli. Kłamstwo! Podaje mapkę zasięgu widoczności Polaris. Kłamstwo! Ale zaraz jednak dodaje, że w sumie to czasami nie widać Polaris, a to w wyniku, a jakże, perspektywy. Kłamstwo! Więc według tych ludzi, na przykład stąd na dysku nie dałoby się zobaczyć gwiazdy polarnej, która jest tutaj, bo perspektywa tak działa, że ona sobie ucieka tutaj, pod horyzont. Kłamstwo! Ta gwiazda byłaby widoczna z całego dysku, a na kulistej Ziemi nie, bo na prawie całej półkuli południowej gwiazda polarna jest niewidoczna. Więc jak widzicie, znów wróciliśmy do perspektywy. Płaskoziemcy traktują to zjawisko jak taki magiczny wytrych. Wszędzie tam, gdzie dostrzegają, że ich wizja wali się w gruzy, wstawiają sobie perspektywę. Dodają do niej nieistniejące cechy i uruchamiają wedle własnej woli, po to, żeby dopasować cały świat do swojej wizji. Cały ten oryginalny pomysł z gwiazdami poprzylepianymi do kopuły nieba pokazuje też zupełny brak zrozumienia tego, skąd w ogóle wiemy, czym są gwiazdy, jak działają, jaki jest ich skład i jak są daleko. I ja zauważyłem, że dla płaskoziemców dowolna wiedza naukowa to są po prostu jakieś słowa zapisane w książkach, które ktoś tam kiedyś umieścił, a wszyscy pozostali to powtarzają, bo są owcami, ale nie płaskoziemcy. No i jeżeli ktoś tak pojmuje naukę, to zupełnie nic dziwnego, że wydaje mu się, że skoro jakiś tam naukowiec powiedział sobie coś, to on może sobie powiedzieć coś innego i że to ma dokładnie taką samą wartość. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tematu, z czego zbudowana jest kopuła. Według różnych wersji jest ona zbudowana ze stali albo z cegieł. Oczywiście pomiędzy tymi cegłami musi być jakaś zaprawa, no bo tak się muruje, nie? Ktoś to musiał murować, zapewne. Ktoś musiał wypalić te cegły, zastosować zaprawę murarską, kielnię, jakieś gigantyczne podpory, żeby to powstało z tych cegieł. No, trochę było roboty, nie? Ale jeszcze nie słyszeliście, co jest nad tą kopułą. Bo myślicie sobie, że może jest nic, albo próżnia, a guzik. Nad kopułą jest ocean. No więc kopuła musi utrzymać spory ciężar, a zatem musi być zrobiona z mocnego materiału, gęstego materiału. A taki materiał z łatwością dałoby się wykryć radarem. Myślę, że byłoby to dość banalne i dostępne nawet dla amatorskiego sprzętu. Drodzy płaskoziemcy, każdy z Was może sobie zbudować amatorski radar i na własną rękę przekonać się, że żadnej kopuły nie ma. A jak się trochę bardziej postaracie, naprawdę się postaracie, to możecie zbudować takie urządzenie, które odbije wiązkę od powierzchni Księżyca. I możecie tak zmierzyć do niego odległość. To nie jest prosta sprawa, ale od dawna robią to zaawansowani radioamatorzy z różnych stron świata. Zagadka wieczoru. Dlaczego ci przepotężni ludzie władający zylionami dolarów do utrzymywania największego i najbardziej chronionego spisku w dziejach świata, ludzie, którzy władają umysłami i życiem 7 miliardów innych ludzi, dlaczego ci żywi ludzcy bogowie nic nie robią z płaskoziemcami?